Witam serdecznie w kolejnym filmie z Kuala Lumpur. W poprzednim materiale mogliście zobaczyć najciekawsze atrakcje miasta, a tym razem pokażę wam, jak wygląda życie nocne w tej wielkiej muzułmańskiej metropolii. Zajrzymy na malajski Times Square oraz największy nocny targ z jedzeniem. Wiele osób sądzi, że Malezja jako kraj muzułmański pozbawiona jest wszelkiej nocnej rozrywki. Ale czy tak jest na pewno? Na koniec pokażę wam, jak wyglądają małe mieszkania w wielkich wieżowcach z basenami na dachach, z których mamy piękny widok na Petronas Tower i ile to wszystko kosztuje. A kosztuje mniej niż pokój w akademiku standardu gierkowskiego w Polsce. Zapraszam na kolejną podróż do miasta, które nigdy nie zasypia. W tym mieście jak nigdzie indziej możesz poczuć miks smaków i zapachów oraz spróbować wyśmienitego jedzenia. Zaś ceny wszelkich usług są często nawet kilkukrotnie niższe niż w Europie. Zapraszam na kolejną niezwykłą podróż po mieście wieżowców. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Bukit Bintang, czyli taka dzielnica handlowa. Tutaj są ekskluzywne galerie, a pod galeriami stragany z różnym badziewiem, które możemy kupić bardzo tanio. Do tego są rozłożone garkuchnie. Tutaj ze straganu też sobie kupimy jakieś przekąski, wypijemy piwo w knajpie, zjemy nawet kebaba. Akurat ta okolica uchodzi za droższą, można powiedzieć, jak tutaj na standardy stolicy Malezji. Nawet na naszą polską kieszeń uważam, że jest tutaj dość tanio i na wszystko będzie nas stać. Nie musimy chodzić po najdroższych knajpach, wiadomo. I można sobie też zrobić chociażby tatuaż na ulicy. O, to skrzyżowanie przypomina trochę, to jest nazywane takie tutaj miejscowym Tokio. Dlatego, że jak zmieni się światło na zielone, to idą tędy czasem nawet tysiące ludzi. I najlepiej sobie to obserwować na przykład z McDonalda tutaj u góry z okna. Mimo że są tutaj światła, tak nie wszyscy się do nich stosują. Jeżeli przejdziemy na czerwonym, to też nic się nie dzieje. Tam stoi policja i nikt na to nie reaguje. A jak ktoś nas rozjedzie, to będzie nasza wina wtedy. I tłum ruszył. Najlepiej to się obserwuje właśnie z góry. Miasto nie zasypia nigdy. Tutaj chyba są jakieś bardzo poważne zaburzenia na horyzoncie. Nie jestem psychiatrą, to nie jestem w stanie tego nazwać. Przy skrzyżowaniu w Bukit Bintang jest pewna latarnia. Ja nie wiem, o co tutaj w ogóle chodzi, ale tutaj dzień i noc ciągle wyginają się laski. Takie roznegliżowane. A Allah widzi, nie grzmi. Tu się normalnie Sodomia i Gomoria dzieje. To musiało chyba być w jakimś popularnym filmie koreańskim, bo to są głównie Koreanki. Zobaczcie, co tu się wyprawia. I tak jest cały czas, więc jak chcecie sobie oglądać roznegliżowane Azjatki, tak, trzeba się właśnie wybrać na to skrzyżowanie i dokładnie pod tą latarnią. Jest też mnóstwo tutaj jakichś ulicznych artystów, śpiewaków, żebraków, ale nikt na pewno nie będzie tutaj od nas nachalnie wyciągał pieniędzy. Nie licząc pandemii, przyjeżdżałem do tego miasta w każdą zimę od 2015 roku, więc mam jako taki pogląd, jak tutaj to wszystko ulegało zmianie. Po pandemii jest tutaj, wydaje mi się, jakby połowę więcej ludzi, ale kiedyś było tutaj luźniej, można było sobie spokojnie przejść, no a teraz jest naprawdę tłoczno.
co nie znaczy, że nie fajnie, bo to też ma jakiś tam swój urok, jest to zupełnie inny tłok niż w Indiach. Tutaj przynajmniej nikt na ciebie nie wchodzi, tylko ci ludzie idą sobie po prostu uważnie. Jeżeli chodzi o ceny, przez pandemię to tutaj ta inflacja nie jest zbyt widoczna, że tak powiem, bo te ceny się zbytnio nie zmieniły. Temperatura jest tutaj praktycznie na jednym poziomie przez cały rok, to się różni najwyżej co kilka stopni. Więc można tutaj przyjechać w dowolnej porze, aby nie w porze monsunowej, bo wtedy pada codziennie, nie tak, że cały czas, ale jest zachmurzenie i codziennie jakieś tam deszcze możemy się spodziewać. Poza porą monsunów te deszcze też mogą wystąpić, bo jednak jest stąd niedaleko do równika. Między dniem i nocą różnica temperatur to też jest zaledwie kilka stopni. Nie ma czegoś takiego, że czujemy chłód nad ranem, nie, to cały czas będzie gorąco. Poniżej 26 na pewno temperatura nie spadnie. Malezyjski Times Square i znajduje się tutaj ekskluzywna galeria Pavilion. Tutaj też znajdziecie sklepy w zasadzie wszelkich światowych marek. Tutaj zawsze jest tłum, to takie najbardziej ludne miejsce. Co roku zaskakuje ta galeria wymyślnymi dekoracjami właśnie z okazji Nowego Roku. Spod wież Petronas albo odwrotnie do tej galerii prowadzi klimatyzowany tunel, tak więc można się szybko przemieścić, nie uczestnicząc w ruchu ulicznym w bardzo komfortowych warunkach. A więc można obchodzić Sylwestra kilka razy do roku, wystarczy się przemieścić. Można obchodzić też kilka razy święta. Chodzi o galerie handlowe, to są olbrzymie i jest ich bardzo dużo. Są nawet często podzielone tematycznie. Osobna galeria do na przykład elektroniki, inna do ciuchów, inna do sprzętu gospodarstwa domowego. Jak u nas stoją choinki Mikołajew święta, tak tutaj mamy motywy chińskie. No i te dekoracje naprawdę robią wrażenie. Jest tego naprawdę dużo. No i każda galeria ma co najmniej jedno piętro przeznaczone na food courty, nie strefę, tak jak w Polsce, że jest wydzielona strefa. Tak tutaj zwykle jest to całe piętro, plus jeszcze na każdym piętrze też będą jakieś knajpy. Jak chodzi o marki, to znajdziecie tu wszystko, naprawdę wszystko ze świata. Co bym sobie nie wymyślił, to w którejś galerii to będzie. Więc naprawdę mają tutaj rozmach. Będąc na Bukit Bintang, koniecznie trzeba zajrzeć też na nocny market z jedzeniem Jalan Nalor. I to jest czynne całą noc, aż do świtu. Tu się cały czas coś dzieje. Kupimy tutaj wszelkie jedzenie malezyjskie. I wszędzie roznosi się smród duriana, czyli ich narodowego owocu, który jest eksportowany na cały świat w zasadzie. I w każdym hotelu, czy wchodząc do samolotu, znajdziecie znaki zakazujące właśnie wnoszenia tego owocu, dlatego że jest on strasznie śmierdzący. Jakbyśmy zostawili coś takiego w pokoju, tak by się nie nadawał do użytku przez wiele dni. Też znam przypadki, że ktoś próbował sobie to przywieźć do Polski. Jeżeli będziecie złapani z tym na lotnisku, no to jest dość pokaźny mandat. A nawet jak się uda, to gwarantuję, że walizka plus wszystkie rzeczy, które tam były, będą do wyrzucenia. Nawet kiedyś jedna laska, pamiętam jak opisywała w internecie, że musiała wyrzucić laptopa, nie wyrzucić czy go tam sprzedać, bo nie dało się go w ogóle używać, tak śmierdział. Prześmierdnął po prostu od duriana. Nic nie da tutaj opakowanie w jakąś plastikową folię. Niekończące morze się ludzi i naprawdę kiedyś tego nie było. Można było tędy spokojnie przejść. Tak właśnie powinno wyglądać miasto nocą. Coś się dzieje, a jest poniedziałek, zaznaczam. Jest zwykły poniedziałkowy wieczór. No i mogę się założyć, że większość tutaj tych białych osób, no może nie większość, ale połowa białych to Polacy. Na każdym kroku słychać polski język, więc jak nawet ktoś nie zna języka, to tu sobie kompana znajdzie i pogada po polsku. Tutaj przez te tłumy to nawet ciężko mi pokazać, co tak naprawdę tu można kupić, bo nie chce mi się przepychać. Na wszystko będzie was stać. Tutaj jakiś obiad to do 30 zł to maks. Szejki owocowe do 6 ringgitów. A
a Chińczycy jedzą dużo. Tutaj stoły są całe zastawione. Można sobie też kupić piwo. Pamiętam czasy, jak jeszcze w Malezji alkoholu nie było. Poza wyznaczonymi miejscami, których było mało, jak jakieś drogie hotele, czy spod lady u Chińczyka na Chinatownie, nie kupiliśmy browaru. Teraz jest on powszechnie dostępny w restauracjach, w sklepach, tylko że piwo jest drogie. Za duże piwo, 660 ml, trzeba zapłacić około 20 zł. Małe piwo to jest koszt 330, to jest koszt niecałych 10 zł. Ceny w sklepie, a w takiej knajpie nie różnią się zbytnio. Stąd nie opłaca się kupować w sklepie i pić na murku, bo za piwo tu gdzieś przy stoliku zapłacimy tylko 2-3 zł drożej. A piwo lokalne jest tylko jedno, Tiger. Oprócz Tigera można kupić tylko Heinekena i Carlsberga i nic więcej. Oczywiście Tiger jest lepszy niż te nasze zachodnie korporacyjne gówno. I tutaj mamy popakowane owoce. Można sobie od razu zakupić taką tackę pokrojoną, mango, arbuzy, passion fruit. To jest koszt po kilka złotych, więc warto popróbować owoce, których u nas nie ma, bo jest tutaj właśnie sporo owoców, które nie występują w ogóle w Polsce, nie kupimy ich. Tak jak na przykład właśnie durian. No nie jest to dobre, raczej wątpię, żeby komuś zasmakowało, ale jak się już tu jest, to warto spróbować. Jest to najdroższy owoc świata też, bo tutaj 1 kg kosztuje 70 zł i to jest normalna cena. Także dużo taniej nie znajdziemy. Oczywiście takiego owoca byśmy nie zjadli w całości, bo jest tak śmierdzące i niedobre. Ciężko to do czegokolwiek porównać. Zgniłe mięso, padlina, no coś takiego. Tłum jak w Indiach, ale w odróżnieniu właśnie od Indii tutaj nikt na nas nie wchodzi, nie przepycha, nie szturcha. Tutaj też mnóstwo salonów masażu, w których pracują głównie Tajki. 30 minut kosztuje 40 ringgitów, czyli jakieś niecałe 40 zł. No i jak ktoś chce happy end, no to trzeba dopłacić. Popularne też jest tutaj fish spa, czyli rybki, które obskubią nam nogi, masaże stóp, masaże całego ciała. Niespotykane nigdzie indziej samochody, na przykład tutaj taki żółty Pokémon i tutaj różne masażystki. Panie do towarzystwa sobie też stoją. Można i dziewczynkę, i chłopaczka, i dziewczynkę ptakiem. Co kto lubi, co kto woli, do wyboru, do koloru. Wszelkie dewiacje, a niby kraj muzułmański, ale widać, że to nie są Malajki. Wszystko przyjechało tutaj za chlebem, raczej za ryżem, bo oni chleba nie jedzą. Są kluby, bary i tutaj dziewczynki czekają na brystę bogatego, który zaprosi je na drinka. Są też dyskoteki, można potańczyć. Są i bary z muzyką na żywo, więc jest to dość dziwne w kraju muzułmańskim, że tego typu rozrywka jest dozwolona. Więc jak widać jest bardzo liberalnie. No i widać, że tutaj króluje biały turysta. Malajowie raczej tego nie uznają, zresztą no, religia im zabrania. W porównaniu do tych street foodów to można powiedzieć, że tu jest pusto. Pomimo, że płatne dawanie w tym kraju jest zabronione, tak stoją tutaj panienki do towarzystwa, więc jak ktoś szuka tego typu rozrywki, to znajdzie. I właśnie poszedł jeden biały dziadek z taką tutaj dziewczynką kąt, ale no nie zdążyłem włączyć nagrywania akurat. Co ile na tego typu turystykę raczej się jeździ do Tajlandii, na Filipiny, ale widać, że jak ktoś chce, to znajdzie i tu, i w kraju muzułmańskim. A to dziwne, bo oficjalnie tutaj jest to zakazane, no i można trafić do więzienia za tego typu praktyki, ale jak widać, władza przymyka na to oko, a może nawet sama korzysta z tego typu uciech. Wszedłem w tamtą stronę, tutaj stały dwie, już ich nie ma, czyli już ktoś wziął na ruszt. Kurde, no i ja się zastanawiałem, po co temu stoją, a oprócz seksu okazuje się, że sprzedają jeszcze taki hera coca do wyboru, do koloru. Naprawdę tu różne cuda na kiju są, więc nie mówcie, że Malezja to kraj ortodoksyjny, w którym nic nie można. A tu bodajże jest chyba kara dożywotniego więzienia za jakieś przemyty narkotyków. No i widzę, że już dziewczynki tutaj niektóre poznajdowały sponsorów. Rotacja następuje i na górę do pokoju. Przed chwilą zaczepiał mnie nawet Ladyboy. Czy boy, to jakiś chyba z różowymi włosami. No, coś strasznego. Taka dewiacja normalnie w kraju muzułmańskim.
to w centrum stolicy kraju muzułmańskiego. No i one sobie siedzą same teraz w barach. Jest godzina 20. No i tak ewidentnie widać, że czekają sobie na klientów. Przyjechały tu na zarobek. Komunikacja miejska działa od godziny 5 rano do północy. Poza tymi godzinami w zasadzie już jedyną opcją, żeby się gdzieś przemieścić, będzie aplikacja Grab. Jak chodzi o bezpieczeństwo, tak, zdania są podzielone, jeżeli chodzi o miasto. Ja powiem Wam ze swojego doświadczenia, spędziłem tutaj w sumie kilka miesięcy, przez kilka lat, więc nikt mnie nie napadł, nigdy nawet nie czułem żadnej sytuacji zagrożenia, więc musi być w miarę bezpiecznie. Na pewno większy strach czuję chodząc nocą po Warszawie niż tutaj. Fakt, że jest tu trochę elementu teraz, po tej pandemii chyba dużo ludzi wylądowało właśnie na bruku, wpuszczali też więcej imigrantów, bo jest bardzo dużo leżaków na ulicach nocą. No i jest alkohol teraz powszechnie dostępny, aczkolwiek nie jest tani, ale zastanawia mnie skąd ci pijacy bezdomni mają pieniądze na alkohol. Bo jest on drogi jak na warunki malezyjskie, a tutaj nikt by tak nie zaczepia, nie żebra, nie ma oficjalnego żebractwa, że ktoś siedzi z puszką, ale pieniądze mają, nie? Bo piją i to widziałem po kilka puszek koło nich stoi, więc po prostu ich stać. Jakoś się da, jak widać w każdym kraju pijak zawsze będzie miał pieniądze na alkohol i na papierosy. I jak ktoś się boi szczurów, to tutaj zobaczy ich dużo. Szczerze, przez jedną noc widziałem ich tu więcej niż przez miesiąc w Indiach. A miasto uchodzi za nowoczesne, no i w porównaniu do Indii, przynajmniej wizualnie, jest bardzo czyste. Ale jest dużo żarcia, dużo mięsa i mają co jeść po prostu. Jak chodzi o sklepy, to najtańsza sieć lokalna to jest właśnie takie KK. Sklepy otwarte 2-4 na dobę. Coś jak Żabka w Polsce. Jest też jeszcze amerykańska sieć 7-Eleven i My News, ale one są już droższe. Ale to KK spotkamy na każdym kroku i tam sobie kupimy najtaniej. No będzie nam się tutaj chciało cały czas pić, no bo jednak jest gorąco i człowiek wypaca tą wodę. Jeżeli chodzi o automaty sprzedające właśnie napoje, można je spotkać na ulicach czy w jakichś galeriach. Też warto tam sobie coś kupić, bo często jest taniej niż w sklepie. Albo w jakichś nieoczywistych sklepach, na przykład z kosmetykami typu nasz Rossmann, też będzie bardzo tanio. A pić jest co, bo tutaj naprawdę mają ciekawe smaki, coś czego nigdy nie dostaniemy w Polsce czy nawet w Europie. Napoje z różnych egzotycznych owoców. Gwarnych i zatłoczonych ulic Bukit Bintang przenosimy się do jednego z wieżowców położonych w Złotym Trójkącie, czyli biznesowej dzielnicy zlokalizowanej w okolicach Petronas Tower. W tym rejonie jest mnóstwo hoteli i apartamentowców, w których możemy wynająć mieszkania i pokoje, a następnie podziwiać widoki z basenów położonych na dachach budynków, często nawet powyżej 50 piętra. Normalnie unikam takich miejsc, ale postanowiłem przespać się jedną noc w miejscu popularnym na Instagramie i polecanym przez instagramerów i tiktokerów. Nie lubię tego typu miejscówek, bo jest pełno gugusiów, dziuń i tak dalej. No ale nic, zrobię to dla Was, żeby nagrać, jak to wszystko wygląda. To jest apartament, który można sobie wynająć za 130 zł na dobę. I proszę, mamy tutaj kuchnię, aneks kuchenny, w zasadzie nie kuchnię, mikrofalówko, piekarnik, lodówka, łazienka taka jak być powinna, normalny, porządny prysznic, toaleta, no i łóżko, telewizor, szafa. Pokój ma niby 38 metrów całe to mieszkanko, więc w sumie wiele osób tak w Polsce żyje. I tu mamy takie fajne, jak gdyby łoże jeszcze pod
oknem i widok na wieżę telewizyjną i Petronas Tower. Takie mieszkanko możemy mieć, jeżeli wynajmujemy sobie je na chwilę, w cenie 130 zł za dobę, a jeżeli chcemy wynająć na cały miesiąc, no to oczywiście ta kwota będzie dużo niższa. Na ostatnim piętrze jest nawet fajnie, spokojnie, nie ma tu nikogo. Sala do spotkań, do grilla, pięknym widokiem na miasto. No i wiadomo, jeżeli Instagram i TikTok, to trzeba zadbać o formę, więc jest w tym wieżowcu kilka siłowni. Oprócz 2 pięter na samym dachu, przy basenie, gdzie można się polansować, no to są też 4 siłownie na piętrach pośrednich. Na zewnątrz też z tym samym widokiem na Petronas Tower i wieżę telewizyjną. Na dole też tutaj dużo zieleni, taka dżungla w mieście. Nawet gdyby wynająć sobie to mieszkanie poprzez jakiś serwis rezerwacyjny typu Booking, to wyjdzie nas za miesiąc tak kwota dużo mniejsza, niż byśmy coś podobnego chcieli wynająć w Polsce. No ja rozumiem, że można sobie zrobić zdjęcie w basenie, no sam sobie robię, ale jak można je cykać przez godzinę i co chwilę sprawdzać, czy wyszły dobrze i robić kolejne. Jak robi to 50 osób na raz, to wygląda to naprawdę komicznie. Więc już takie baseny to one nie służą do tego, żeby w nich pływać, bo tu nikt nie pływa, tylko sobie ludzie stoją, siedzą i robią sobie zdjęcia. Dzisiaj jest w KL niespotykana przejrzystość powietrza, nie ma w ogóle smogu i pierwszy raz udało mi się zobaczyć Genting Highlands. No nie pokażę wam tego, bo musiałbym mieć duży zoom, żeby to objąć, ale właśnie tam na lewo od wieży błyszczą się budynki resortu, o którym zrobiłem film, możecie sobie obejrzeć na tym kanale. Największy hotel na świecie. Widziałem dużo komentarzy, piszecie, że jakoby dodać koszty przelotu do Malezji, no to w sumie wyjdzie na to samo, co wypoczywać nad polskim morzem finansowo. No cenowo być może się zgodzę, jeżeli kupujemy bilet z dziś na jutro bądź w jakimś przypadkowym terminie, to ta kwota może być zawrotna, ale pomijając już nawet fakt kosztów podróży, to nie porównywałbym Bałtyku do Malezji, bo jednak tutaj mamy tę gwarancję pogody, mamy zupełnie inny standard. Na przykład nocleg w tym hotelu, tak jak widzicie sobie tutaj basenik, widok na miasto, 40 piętro, kosztuje 120 zł za noc. Całkiem niezły apartament z aneksem kuchennym. Co możemy wynająć nad Bałtykiem za te pieniądze? Napiszcie w komentarzach. Można też się pochuśtać. No takich rozwiązań to ja nie widziałem w polskich blokach. I huśtamy się z panoramą Kuala Lumpur przepiękną. Jest godzina 21:30. Sesje instagramowe troszkę się uspokoiły, bo po prostu jest tu zbyt ciemno i się nie da. Ale jeszcze próbują. Luźniej na basenie dopiero robi się o godzinie 23:00. Więc w basenie już jest tylko kilka osób dosłownie, a może to chodzi o to, że są za słabe telefony do robienia po nocy zdjęć. No też może być to przeszkodą dla niektórych, bo jest tu dość ciemno, nie włącza się tu świateł. Zdjęcia wychodzą słabe, z tego co słyszałem. Piękne widoki, jest czysto, wysoki standard, a teraz minusy. W takim hotelu nie ma w ogóle miejscowych. Jest to zjazd lansiarzy z całego świata. Gogusie, którzy poprawiają swoje fryzurki. Dziunie, które pinżą się do tych telefonów z filtrami, które od razu wygładzają tutaj wszystko elegancko, wyszczuplają. Ktoś nie lubi na to patrzeć, to nie będzie usatysfakcjonowany. No tutaj normalnie lans poziom 100%. Oprócz tego tłok, to już widać na recepcji do zameldowania. Później w ogóle, żeby tutaj windami się poruszać, to jest bardzo ciężko. Są 4 windy, ale czeka się. Nawet po 10 minut czekałem na windę, bo wszyscy jeżdżą góra-dół. Żeby się dopchać do jakichś fajnych miejsc, na przykład żeby zrobić zdjęcie, no to trzeba odstać swoje w kolejce. Piwo kosztuje ponad 30 zł, więc małe piwo, zaznaczam. Byłem, zobaczyłem, na pewno nie skorzystam ponownie, bo jest dużo równie fajnych miejsc, a nawet fajniejszych, gdzie nie ma takiego towarzystwa i jest święty spokój. Szczerze to wolę hotele dla muzułmanów, dlatego że oni nie pływają w wodzie, a nawet jak pływają to chwilę i wtedy całe baseny mamy dla siebie. Wiem, może jestem samolubny, no ale skoro można, to po co siedzieć w tłumie, prawda?
dziwo o wschodzie słońca na basenie nie ma praktycznie ludzi. Jest może 5 osób. Chyba po prostu wczoraj zbyt mocno popili i ciężko wstać, więc warto wstać na wschód słońca. Wtedy mamy basen prawie dla siebie. Z instagramowego apartamentowca przenosimy się teraz nieco dalej. Do większego wieżowca, w którym mieszkają zwykli Malajowie. Ale również w tego typu obiektach można wynająć sobie mieszkanie zarówno na krótki, jak i dłuższy okres czasu. Za śmieszne w porównaniu do polskich stawek pieniądze. Teraz pokażę Wam, jak żyje się w 20-metrowej kawalerce. Jest pralka, łazienka, tu prysznic, kibel, umywalka, nic więcej. Szafa, minimalistycznie można powiedzieć. Lodówka, mini biurko, żeby coś tam sobie zrobić. No i łóżko, telewizor, klimatyzacja. Więc bardzo prosta, można powiedzieć, warunki. No ale już w gorszych widziałem, że w Warszawie też ludzie żyją. Jest też mini balkon, który ma, nie wiem, może 1,5 metra kwadratowego. Ktoś pali papierosy, to może tu zapalić albo po prostu wysuszyć pranie. Miejsca bardzo mało, ale mamy fajne te strefy wspólne i tam można sobie czy pójść z laptopem popracować, posiedzieć, odpocząć, popływać w basenie. Dlatego są te przestrzenie wspólne, no bo wiele mieszkań wygląda w ten sposób. Tutaj jak widać nie ma żadnego aneksu kuchennego. No, nie jest to w ogóle potrzebne, bo jednak w Malezji, zwłaszcza w Kuala Lumpur, na każdym kroku coś zjemy, czy to w restauracji, czy na straganie za naprawdę kilka złotych, więc wiele ludzi tutaj w ogóle nie gotuje, bo to się nie opłaca. Sam próbowałem, kupując jakieś tam składniki, to się w ogóle nie opłaca, bo możemy sobie stawkę żywieniową spokojnie tutaj za 15 zł dziennie zrobić i przeżyć, naprawdę nie głodując i jedząc dobre rzeczy. A tak wygląda basen na 35. piętrze. Jest dość spory i co ciekawe, jest tutaj zwykle bardzo mało ludzi, dlatego że Azjaci nie lubią pływać i w ogóle boją się słońca, więc jeżeli przychodzą, to dopiero po zmroku, a w dzień jest dla nich za gorąco, za słonecznie. Więc przychodząc na przykład na wschód słońca, tak jak teraz, można mieć to miejsce całkowicie dla siebie. No prawie, bo jest jeden gościu oprócz mnie, a jest godzina 7:30 w tej chwili. Jako że jest przyjemne 26 stopni, to nie ma się co obawiać, że woda będzie za zimna, czy kurde, mają Chińczyki rozmach. To już 3. Sylwester w tym miesiącu. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Możesz teraz podzielić się wrażeniami w komentarzu i zostawić łapkę w górę dla zasięgu. W kolejnych odcinkach będziecie mogli zobaczyć najciekawsze zakątki Malezji, zarówno w części kontynentalnej, jak i na wyspie Borneo. Zapraszam więc do oglądania. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!